Wiecie, co dzisiaj mamy? Nadszedł grudzień, a to oznacza powrót mojego ulubionego kalendarza adwentowego. Każdy nowy dzień to 2 programy do napisania. Aby uratować święta, musimy ukończyć 25 dni. Tak więc spójrzmy na dzień pierwszy. Płyniemy na statku, zajmując się swoimi sprawami, kiedy nagle włączył się alarm. Jeden z elfów potknął się, a kluczyki do sań wypadły mu za burtę. Święty Mikołaj nie poradzi sobie bez sań. Musimy więc koniecznie odzyskać klucze. Po chwili jesteśmy na pokładzie łodzi podwodnej, trzymanej dla takich sytuacji jak ta. Okręt po zanurzeniu pod wodę przeprowadza skan. Raport pojawia się na małym ekranie. Każda linijka to głębokość dna morskiego. Jako pierwsze chcemy określić, jak szybko zwiększa się ta głębokość. W tym celu trzeba policzyć, ile razy głębokość w raporcie zmniejszyła się. Na tym przykładzie 7 pomiarów jest większych niż poprzedni pomiar. Skoro znamy treść zadania, bierzmy się do dzieła. Pod tym zielonym linkiem znajdę mój raport, przyda mi się za chwilę. Tu rozpoczyna się Pythonowa część wideo. Najpierw pobiorę dane i zamienię je na listę. Wydaje mi się, że do rozwiązania tego zadania wystarczy jedna pętla. Zmienna c będzie zwiększała się za każdym razem, gdy aktualna liczba będzie większa od poprzedniej. Wydaje mi się, że muszę pominąć pierwszą liczbę, bo przed nią nic nie ma. Na końcu wypiszę c i to chyba tyle. Wracam do moich danych wejściowych. Ctrl A. Odpalam i wklejam do konsoli. Wynik to 1475. Sprawdźmy na stronie. Jest to poprawna odpowiedź. Otrzymuję 1 złotą gwiazdkę. Od razu pojawia mi się zachęcający przycisk Kontynuuj do części drugiej. Klikam bez wahania. Tu dowiadujemy się, że wynik może być niedokładny z powodu szumów. Aby zwiększyć dokładność, będziemy porównywać nie jedną, nie 2, a 3 kolejne linijki. Trzeba je zsumować i porównać z 3 linijkami jeden indeks dalej. Wystarczy dokonać kilku zmian w programie. Ten if już nie będzie potrzebny. Tak samo zmienna line w pętli. Przydadzą się tylko indeksy. Użyję odpowiedniego fragmentu listy m oraz funkcji sum, która sumuje wybrany przeze mnie fragment. W tym miejscu jako indeks podaję zmienną indeks powiększoną aż o 4. Aby uniknąć błędu, dopiszę jeszcze if, który sprawdza, czy ta wartość nie znajduje się poza zasięgiem listy. Jeśli o niczym nie zapomniałem, to idziemy po drugą gwiazdkę. Dane wejściowe są te same. Sprawdźmy. Na moim koncie znajdują się już 2 złote gwiazdki. Co za sukces. To wszystko na dzisiaj. Cześć.